Hej, witajcie po 2, może 3 dniach przerwy od nagrywania. Pogoda nam daje popalić, bo w dzień jest około 30 stopni, więc tak naprawdę najłatwiej jest pracować wieczorem, tak od 17 do 21, ewentualnie rano ze 2 godziny. Ja natomiast nie jestem rannym ptaszkiem, więc staram się jak mogę, żeby unikać tego największego słońca. Jeśli już muszę coś robić na słońcu, to staram się ten wielki parasol ustawiać i wtedy jest lepiej. Co ja tutaj teraz rzeźbię? Musimy dokonać jakichś tam drobnych napraw na dachu, więc to tam później będziemy robić. Natomiast teraz tu w tym momencie mamy konstrukcję pod fotowoltaikę. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego tak robimy. Tutaj docinam sobie 2 takie poprzeczki, natomiast tam już z takich 4-metrowych łat pociąłem sobie na konstrukcję. Zaraz to zobaczycie, przetnę tylko ten kawałek i pójdę, pokażę Wam, co tam wymyśliłem. Ok, więc tak, początkowo te panele mieliśmy powieszone na ścianie od strony południowej, ale problem polega na tym, że my mamy z 2 stron domu dość dużo oliwek i duża część ścian na domu jest zacienionych i jest problem przez to, bo tak naprawdę te panele są najlepiej przystosowane do tego, aby wieszać je na przyczepie kempingowej, na dachu przyczepy i jeśli staniecie w takim miejscu, gdzie jest pełna ekspozycja słoneczna, działa to super. Natomiast my na domu nie mamy takiego miejsca, chyba żebyśmy na dachu powiesili, ale no, na dachu jest kłopotliwe, bo trzeba by mieć bardzo długie kable, więc zrobiłem coś takiego. Możesz tu, Basia, z tej drugiej strony podejść, pokazać, o co chodzi. Coś takiego. Można by tu jeszcze w środku dać poprzeczkę, żeby się nie wyginało. I teraz po prostu ta wydajność tego zestawu będzie o wiele większa i będzie można w łatwy sposób go przestawiać, tak? Bo jeśli słońce będzie się przesuwać, to ja się będę przesuwał, słupek będę poprawiał, jeden, drugi, mogę sobie też zmienić ten kąt nachylenia, jeśli mi pasuje. Nie jest to oczywiście rozwiązanie idealne, ale dużo sprawniejsze niż bieganie i ustawianie tego na ścianach, tam gdzie mamy zacienienie. Ktoś powie, dlaczego w takim razie tego zacienienia nie zlikwidowaliście? No słuchajcie, z bardzo ważnego powodu. Jeśli dom jest zacieniony, to jest dużo chłodniej. My już to widzimy, bo usadowiliśmy się w tej części domu, która jest zacieniona i tam jest 30 stopni na zewnątrz, nie mamy klimatyzacji i my tam śpimy i powiem Wam, w nocy nie jest wcale tak źle. Mamy moskitiery we wszystkich oknach bardzo szczelne, mamy przewiew na przestrzał i naprawdę da się funkcjonować, natomiast bez tych drzew dookoła, jeśli by wszystkie ściany się nagrzewały tak jak tutaj te od południowego wschodu, no to byłaby masakra. To nie dalibyśmy rady funkcjonować, w domu byłoby tyle co i na zewnątrz 30 stopni, więc te drzewa dookoła domu są bardzo ważne. W Polsce, jeśli macie ocieplenie, nie ma też tyle takiej ekspozycji i jest tam jakaś izolacja, to nie jest takie ważne. Natomiast tu jest bardzo ważne. No i żebyśmy tego prądu mieli więcej, to zrobiłem coś takiego, żeby to po prostu wydajnie wyłapywać tą energię słoneczną. I teraz jeszcze parę słów o tych naszych Alpowersach. Mamy 2 modele, 1500, R1500 i R2500. Bardzo fajnie się sprawdzają. Co prawda na takie tutaj budowlane tematy to znaczy na budowlane tematy pasowałoby po prostu mieć przynajmniej jeszcze jeden taki panel. Natomiast jeśli ktoś by używał jednego takiego dużego panelu i miałby ten model 2000, jeśli używałby tego większego panelu i miałby ten model 2500, spokojnie na tym pociągnie lodówka, wszelkie ładowarki, takie podstawowe sprzęty spokojnie daje radę. My mamy problem dopiero wtedy, jak potrzebujemy pompy,
wiertarek, ładowarek, lodówki i jeszcze kilku innych rzeczy i wtedy tego prądu zaczyna nam brakować. No ale my tutaj też pracujemy z tych sprzętów, więc tego używamy dużo więcej. Natomiast jeśli ktoś używa typowo na kemping, to taki panel, ten ma moc znamionową, ten ma wydajność maksymalną do 600 kWp, natomiast on daje nam, ja Wam powiem ile on teraz daje 400, więc pewnie przy jakimś idealnym ułożeniu można by z tego wyciągnąć więcej, natomiast już przy takim kącie, przy tak ustawieniu jest się w stanie wyciągnąć te 400 W, także wydaje mi się, że całkiem rozsądnie i tutaj taka konstrukcja zrobiona w 5 minut znacznie zwiększy tą naszą produkcję, będzie nam po prostu łatwiej. Jeśli chodzi o temat wody, no to jest epopeja narodowa. W sensie, jak naprawię jedną rzecz, tak psuje się następna. Ja oczywiście nie chcę tutaj jakichś teraz dużych nakładów na to robić, bo tylko i wyłącznie dlatego, że cała ta instalacja wodna, kanalizacyjna będzie wymieniona na nową, bo ona tam ma 50 lat albo i więcej, więc no jest w stanie takim, jakim jest. Rury wodne są stalowe, więc tam też jak przepłukiwałem instalację, to z każdej najpierw wyleciało pół szklanki żelaza i dopiero, znaczy w zasadzie to rdzy, i dopiero później leciała woda, ale pokażę Wam, co się udało ogarnąć. Tutaj, żebyśmy mogli funkcjonować, wymieniłem baterię, bo tamta stara już w ogóle nie działała. No i wymieniłem też przyłącza, bo tutaj są taki dziwny system, musiałem to znyplować, bo tutaj wchodzą takie długie końcówki gwintowe. Musiałbym to wykręcić Wam, żeby Wam to pokazać, ale nie jest to zwykła nakrętka, tylko to jest z takim gwintem wewnętrznym, wchodzi to do środka. W Polsce praktycznie to jest nieużywane, natomiast tutaj jest taki system. Pozakładałem to na takich nyplach. Powiem tak, na rok, półtora na czas remontu powinno wystarczyć. Tutaj miałem duży problem, bo tu jest wszystko w systemie klejonym, a do tego nie montują w ogóle syfonów, więc stwierdziłem, że... Znaczy akurat tutaj nie było syfonu? To znaczy, nie montują syfonów w zlewach bardzo często. Nie potrafię za bardzo tego zrozumieć, bo tu były dwa zlewy kuchenne i obydwa nie miały syfonów. Z tego jeden był wyprowadzony bezpośrednio na zewnątrz, więc to mnie jeszcze nie dziwi, bo tam można było sobie pozwolić zrobić bez syfonu. Natomiast ten był normalnie do kanalizacji, był bez syfonu. Śmierdziało niemiłosiernie. Robiłem ze 3 próby, żeby tu coś wpasować. Dlaczego był taki problem? Bo we Włoszech, tak jak widzę tutaj, przeważnie stosują ten system klejony. No ja raz, że nie miałem tego systemu, nie miałem kleju, poza tym nie miałem gdzie tutaj się za bardzo złożyć, więc udało mi się tu jakoś tam wyskrzybać z tego kolanka, wyskrzybać z tej rurki, to kolanko wyciągnąć. Tutaj nakręciłem na gwint, tu wsunąłem. Uporałem się jakby z kolejnym tym. Tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja, czyli też nie ma syfonu, ale stwierdziłem, że my tego nie potrzebujemy. Zakleiłem silikonem. Zakleiłem silikonem to, bo była taka możliwość. Albo to od razu burzę i robię to po prostu w ścianie, albo zaklejam w ten sposób. Więc stwierdziłem, że zaklejam, bo po prostu niemiłosiernie śmierdziało. Cały smród z kanalizacji wychodził tędy, więc po prostu zasilikonowałem. Mam tu jeszcze problem ze spłuczką, bo do niego w ogóle nie dochodzi woda. Prawdopodobnie po prostu jest zakamienione, ale już na tą chwilę tego nie ruszam, bo za każdym razem jak to ruszę, to pojawia się wyciek w 3 kolejnych miejscach, bo po prostu jest to już bardzo stara instalacja, jeszcze zakamieniona. Na dole jesteśmy mniej więcej na podobnym etapie jak tutaj, czyli z większością już mi się udało uporać, ale jeszcze jakieś tam problemy są, bo nam zaczęła się zapychać kanalizacja, więc jak się uporałem z wodą, tak po tygodniu używania zapycha się kanalizacja. No ale mam nadzieję, że z tym też jakoś się powoli uporam. No i będziemy mogli się brać za takie kolejne prace. My przede wszystkim tutaj w tym wyjeździe chcemy się skupić na przygotowaniu frontu prac na jesień i takich typowo organizacyjnych tematach, czyli spróbujemy chyba podpiąć prąd, żeby tu mieć instalację na stałe. Co jeszcze spróbujemy zrobić? Musimy się jeszcze wybrać do urzędu, zgłosić tam po prostu, że jesteśmy właścicielami do podatku, także to też musimy zrobić.
No i tutaj wiecie, ile damy radę, ile pogoda pozwoli, tyle tutaj będziemy. Na razie jest około 30 stopni, więc jeszcze da się wytrzymać, nie? Więc na razie, dopóki taka pogoda się utrzyma, to jeszcze spróbujemy parę tygodni podziałać. Wiecie co, bo my też ten czas tutaj chcemy poświęcić poza pracą, która jest naprawdę intensywna w tej temperaturze. W sensie wydajności nie ma, a intensywność jest, bo człowiek się tutaj tak poci, że ja zauważyłem, że wypijam tu z 4-5 litrów dziennie wody i większość po prostu tego się wypoci. Natomiast na co my jeszcze chcemy ten czas przeznaczyć? Chcemy przeznaczyć na planowanie. Na przykład jest kwestia tej barierki. Pojawiły się różne pomysły, co z nią zrobić, jak tutaj, czy ją zostawić. Niektórzy mówili, żeby szklaną, niektórzy mówili, żeby kłutą. Bardzo dużo różnych pomysłów się pojawiało, więc jeśli macie pomysły, to piszcie. Ci tacy bardziej wprawni już zauważą, że przyciąłem tutaj na tej oliwce tą jedną taką wysoką gałąź, ale jeszcze chcemy przyciąć tutaj ze dwie. Dlaczego nie będziemy przycinać całości tego? Bo tam poniżej widać kawałek drogi i nam niekoniecznie zależy, żeby tą drogę było widać, więc po prostu przytniemy tylko tak tą oliwkę troszeczkę i to zostawimy. Tak samo wam powiem jedną ciekawą rzecz. Tak samo tam, bo ktoś mówił, że wyciąć te wysokie drzewa, które są częściowo u sąsiada. No to słuchajcie, jakby ktoś się dobrze przyłożył, to sprawdźcie sobie, tak z 200 metrów od nas jest tam słup wysokiego napięcia. Więc też jeśli byśmy wycięli drzewa, to byłoby widać słup. Więc zdecydowanie wolimy, żeby tam były drzewa. A widok mamy piękny tutaj. Dzisiaj akurat rano wstałem o 6. Piękny wschód słońca był. W sumie szkoda, że nie nagrałem. Ale no pięknie, ale będzie jeszcze nie jedna okazja, więc słońce wschodzi dokładnie tam, na tamtym przylądku, to znaczy teraz w środku lata, w sensie na początku lata wschodzi dokładnie tam, także idealnie po prostu tam jest wschód słońca. Pięknie to wygląda, mam nadzieję, że nam się uda to jeszcze nagrać. Basia tu dość sporo, ja się skupiam na tych takich rzeczach powiedzmy bardziej budowlanych i przygotowawczych. Już byliśmy w pierwszych 2 sklepach budowlanych, jakoś tam sobie radzimy. W jednym było bardzo ciekawie, bo cała rodzina się zeszła, przywitała nas, opowiadali nam swoją historię, mimo że my tak po włosku parę słów, ale muszę przyznać, że Basi idzie lepiej ode mnie. Basia nawet z tą Włoszką, z tą właścicielką składu się zgrabnie dogadywała. Także myślę, że będziemy się uczyć piano i do przodu. Dobra, na teraz chyba to tyle. Wracam do swojej innej pracy. Basia tu wam pokaże, co ona robi, bo teraz te prace takie ogrodowe bardziej da się pokazywać niż to, jak ja czyszczę kanalizację, czy podpinam syfony, czy węże, bo to jest mało ciekawe w ogóle. Korzystając, że mamy tutaj jeszcze chwilę cienia, biorę się za ogarnianie tej części domu, więc tak, moim zadaniem dzisiejszym jest ogarnięcie tego, posprzątanie, pozgrabienie, żeby wszystkie te suche elementy zniknęły z okolic domu. No i tutaj mamy tą rurę od wody, natomiast to trzeba wkopać w ziemię, przysłonić to, żeby nie było narażone na promienie UV. No i takie jest moje zadanie. Trzymajcie kciuki, żebym się nie usmażyła. Przy okazji tutaj
tych wszelkich prac porządkowych, które tu wykonujemy, postanowiliśmy się rozprawić też tu z tymi pozostałościami tej letniej kuchni. Nie wiem jeszcze co z tym piecem do pizzy, ale jest on w bardzo, bardzo kiepskim stanie, więc pewnie też czeka go rozbiórka. Tutaj są takie pozostałości po grillu, ale też to wszystko jest już w takim stanie agonalnym, a już pomijając stan tego, nie wiem czy by ktoś z tego chciał jeszcze korzystać, pomijając już fakt, czy chcielibyśmy korzystać w tym stanie z tego, to jeszcze druga sprawa jest taka, że no to jest pół metra od domu, nie? Więc nie ma tutaj opcji, bo docelowo musimy tutaj odprowadzić deszczówkę. Tam jest zbyt dużo wody, tą deszczówkę musimy odprowadzić na dół, więc jakby cały ten pas od tego murku do budynku musi po prostu być czysty i docelowo w ogóle musi on być czysty, bo to jest bez sensu zabudowywać coś tak blisko domu, także to wszystko tutaj będziemy musieli wykasować. Teraz też potrzebujemy troszkę takich podkładów, żeby sobie po prostu takie miejsce na składowanie drewna zrobić. Tu na Sycylii jest troszeczkę tu jest niedobór wielu rzeczy, tak? Bo wszystkie materiały, wszystko trzeba dowieźć, więc tym bardziej opłaca się wiele rzeczy odzyskiwać, po prostu wykorzystywać z odzysku, w czym w zasadzie my jesteśmy specjalistami, więc no bo tak, dowóz jest drogi, bo tu wszystko trzeba z dość daleka dowieźć. Sklepów, ci, którzy tutaj mają doświadczenie z budowlanką, z budowaniem czegokolwiek, wiedzą, że sklepów jest bardzo niewiele, więc ponieważ sklepów jest niewiele, też jest dosyć drogo. W zasadzie materiały budowlane są zazwyczaj, no może poza tymi podstawowymi, to większość jest 2 razy droższa niż w Polsce. Dodatkowo ten transport jest drogi, więc wszystko co się da opłaca się odzyskiwać, bo po prostu jest to drogie, więc wszystkie materiały, które będziemy mogli z tego, wszelkiego rodzaju bloczki, tak samo jak tutaj rozbieraliśmy te filarki, słupki i tak dalej, wszystko odzyskujemy. Gruz wykorzystujemy na to, żeby gdzieś tam jakieś dziury w drodze połatać, natomiast no to po prostu cegły rozbierzemy, co się po prostu uda odzyskać, to odzyskamy, a tu jak zostaną jakieś takie większe słupki, to wykorzystamy jako podkłady, bo z tym też jest tutaj poważny problem. Z drewnem jest ogólnie poważny problem, bo drewno jest minimum 2 razy droższe niż w Polsce. No i tak jak mówię, i za każdym razem jeszcze oczywiście trzeba zapłacić za transport, który też jest tutaj drogi, bo jest po prostu ciężko z dojazdem. Więc możemy wykorzystywać nasze umiejętności w odzyskiwaniu po prostu starych rzeczy, więc bierzemy się za rozwalanie tego. Wiecie co, przy okazji tutaj warto byłoby parę ciekawych rzeczy pokazać. Takich, które są tutaj fajne i które są strasznie spieprzone. Ale po kolei. Więc tutaj mamy ten murek. Tu jest murek oporowy ze względu na to, że tu jest dość duże przewyższenie, tam jest dużo ziemi. Więc no musi być taki murek, żeby ta ziemia tutaj nie naciskała, nie wchodziła za blisko domu. I o tyle, o ile, chodźcie tutaj dalej. O ile ten murek tutaj jest pięknie zrobiony, jest zrobiony z fajnego kamienia i tak dalej, i w zasadzie zafugujemy to i będzie wyglądać bardzo ładnie, choć no jest to z tyłu domu, więc ktoś by powiedział, że z tyłu domu to nie musi wyglądać ładnie. No mi się wydaje, że lepiej jakby było zrobione chociaż przyzwoicie, tak? Więc po prostu zafugujemy to, żeby to wzmocnić. Natomiast stąd już ktoś po prostu poszedł po taniości, zrobił to byle jak i wybudował z takiego jakiegoś byle jakiego bloczka. Jest to takie w takim stanie, w jakim jest. Poza tym tej ziemi tam na górze już jest trochę za dużo, więc trzeba by troszeczkę też tą ziemię stamtąd odebrać, żeby troszkę zmniejszyć nacisk na ten mur. Tu jest
Taka nisza? Nie wiem, co to jest. Ja się zastanawiam, czy to nie było kiedyś tak, że pierwszy mur był tam i następnie po prostu nadbudowali drugi. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. No ale po co by zostawiali tą niszę? Może tu coś przechowywali, ale dziwne trochę. Nie wiem, dziwne. Tam jest to dość ładnie wybudowane z takiego kamienia. A dlaczego tak? Nie bardzo to rozumiem. Tu jest w ogóle, to ktoś się napracował, żeby to zrobić, bo jest to zbrojone od spodu. Więc nie wiem dokładnie, jaki tutaj był pomysł, ale w każdym bądź razie no musimy tutaj dopracować to, czyli tak, woda z tej rynny musi być w całości odprowadzona tam, tak? Bo ta woda dostaje się tutaj, zostaje tutaj, troszkę schodzi jej tam, bo tam jest troszeczkę niżej, więc troszkę schodzi jej tam, ale w dużej części zostaje tutaj z tej strony domu, niepotrzebnie zawilgaca fundament, więc po prostu tej wody w całości się stąd pozbędziemy. I tak jakaś woda tutaj z góry się dostanie, ale no nie chcemy, żeby tutaj jej było dużo. Następnie zajmiemy się tym. Najszybsze i najtańsze rozwiązanie to byłoby po prostu poprawić ten mur, zaciągnąć go, ułożyć na górze na przykład dachówki, tak żeby po prostu woda nie wnikała w mur. Nie robi się tak jak tutaj, nawet w takim klimacie jak tutaj we Włoszech, dlatego że woda się tutaj dostaje, robi się pleśń. Powiem Wam tak, że pleśni tu jest wyjątkowo dużo, bo jak skuwam na przykład takie bloczki, które tutaj są, to po prostu czuć wszędzie pleśń. Więc to jest absolutnie bardzo fatalnie zrobione, że ta woda się tutaj dostaje. W tej wysokiej temperaturze te zarodniki pleśni się rozwijają wszędzie. To jest źle zrobione, źle pomyślane. Jeśli już robi się taki mur, to się powinno go z góry zabezpieczyć, żeby woda nie penetrowała go przez 365 dni w roku i po prostu to najpierw się tam naleje na maksa, potem ta pleśń tam się w środku rozwija i fatalnie to jest, więc ta część, o ile ta część z tyłu jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba, no to ta część będzie wymagała poprawki. Czy będzie mi się chciało to rozbierać i budować od nowa? Ciężko powiedzieć. Raczej wydaje mi się, że skupię się na tym, żeby odciążyć troszeczkę to, żeby tą dodatkową ziemię, która tam obsypała się w za dużych ilościach, ściągnąć gdzieś na bok i po prostu poprawić, no zlikwidować to, zrobić tutaj ładne, normalne przejście, żeby można przejść dookoła domu, tak jak Bóg przykazał. Też uważam, że tutaj tak blisko domu, w takim klimacie zieleń, trawa czy chaszcze są niepotrzebne. Z tego też powodu są niepotrzebne, no bo jak wyschną, to jest jakieś tam dodatkowe zagrożenie pożarowe, więc tu przy samym domu lepiej, żeby tak w bezpośrednim sąsiedztwie takich chaszczy nie było. No i co? I posprzątamy to, skupimy się teraz na tym, żeby przynajmniej w jakimś stopniu to posprzątać. Te elementy, które możemy wykorzystać teraz, to już będziemy je wykorzystywać. Kroczek po kroczku. Wiecie co, fajne jest też to, polecam to robić, jak macie remonty, żeby na bieżąco sobie sprzątać miejsce budowy. Oczywiście często jest tak, że jak człowiek robi wszystko samemu, to jest trudniej. My czasem, jak mamy drobniejsze rzeczy, to też to dziewczynki angażujemy, żeby gdzieś tam pozbierały, przynajmniej pograbiły, tam troszkę pomogły. Ale dlaczego to jest ważne? Bo po prostu jak to wygląda tak jak teraz, to nie zachęca do niczego, a jak po prostu nawet już posprząta się to wszystko, to już ten obraz będzie dużo, dużo lepszy, przyjemniejszy i nawet jak wrócimy tutaj za parę miesięcy, żeby dalej pracować, no to nie będzie już to tak odstraszało.
wspominam, główną pracą, głównym zadaniem obecnie jest czyszczenie działki w miejscach, gdzie nie dojedzie kosiarka, czyli pod wszelakimi oliwkami, w takich miejscach, gdzie jest to zakrzaczone, gdzie są jeżyny, które uwielbiają łapać mnie za nogi. Już moje nogi wyglądają jak wyglądają, a że mój strój roboczy jest bardzo profesjonalny, znaczy mam czapkę, mam okulary, mam rękawice, skarpetki i buty, to zazwyczaj pracuję w samym kostiumie kąpielowym, bo jest tak gorąco, że po prostu ja wiem, że to nie jest safety, nie jest bezpieczne i w ogóle, ale to jest naprawdę tak gorąco, że już wolę być podrapana niż się usmażyć. Więc czyszczę to namiętnie, szczególnie właśnie z tych jeżyn. A teraz pokażę Wam część, która będzie najbardziej spektakularna i tak naprawdę najważniejsza, bo już niebawem zabieram się za tą część wjazdową tutaj do naszego domu. Czyli muszę tak, odczyścić agawy, powyciągać wszystkie te listki tutaj, poprzycinać to, co jest zbędne, pograbić wszystkie te liście z dębu, które zasypały nam tutaj w całą tą zieleń i stworzyło tak naprawdę mega miszmasz i szkoda, bo tu są takie elementy, które naprawdę fajnie będą wyglądały, jak daje im się trochę, wiecie, swojego czasu i swojej pracy, więc plan jest tak, powywozić te kory korkowe, powywozić, posprzątać, wycinać te wszystkie małe siejki, odczyścić, tak jak mamy tutaj agawę, w nią powrastało dużo takich, no dębu, może uda się to przesadzić, ale nie wiem, czy jest sens, czy po prostu tego nie wyczyścimy wszystkiego. To wszystko wyrównamy, odczyścimy naszą biedną oliwkę, która została zapejtana jakimiś dziwnymi konstrukcjami. Trzeba doprowadzić do porządku palmy, też odczyścić je całe do porządku, pozbyć się jakichś takich elementów, posprzątać. Musimy też poprzycinać te palmy, wiecie, żeby te palmy pięły się w górę, to trzeba te dolne gałęzie przycinać, żeby ona, wiecie, była coraz wyższa. Troszeczkę trzeba dlatego przyciąć tą naszą oliwkę, która tu jest, żeby dać troszeczkę więcej przestrzeni na palmy. No tu jest troszeczkę trudniej, bo mamy sporo kaktusów, sporo innych sukulentów. Jakieś, nie wiem, Norbert, co to może być? Co to jest za drzewko? Nie wiem. Ale to wypada, także, ale to już Norbert mi pomoże, bo ja się nie tykam piły tej takiej łańcuchowej, bo to nie jest dobre połączenie. Znaczy ja umiem, bo jak w nowym starym domu remontowaliśmy dach, to czasami mi się zdarzało coś poprzycinać piłą łańcuchową, ale nie wracajmy do tego, bo to jest zbyt ryzykowne. Są rzeczy, których ja się boję, na przykład nie boję się tej dużej szlifierki do betonu, ale panicznie boję się małej kątówki. Nie lubię jak ktoś pracuje, więc są takie narzędzia, elektronarzędzia, których ja się nie tykam i piła łańcuchowa to jest jedno z nich, więc Norbert mi to ładnie wytnie, ja to wszystko, wiecie, pograbię, posprzątam. Tu nie wiem, co to jest, bo czy to jest... Muszę gdzieś, bo trochę wygląda jak aloes, ale nie znam się aż tak bardzo. Gdzieś to zapytam wujka Google, co to jest. Jakiś sukulent, ale czy to może być aloes, czy to coś zupełnie innego? Nie mam zielonego pojęcia. Tak czy siak, no to trzeba wszystko wybrać z tych obumarłej trawy. Trzeba pozbyć się tej róży pnącej, która nam wrosła tutaj w naszą palmę. Samą palmę też trzeba poprzycinać wszystkie te liście, tak żeby została tylko taka ładna korona, także taki jest plan. To wszystko trzeba wyczyścić i wtedy będzie ładnie, ale to już zobaczycie następnym razem. Ja zabieram się do pracy, jest gorąco, słonecznie, ale fajnie, mamy dużo energii. Jak to mawiają, hai voluto la bicicletta, allora pedala, także nie ma co narzekać, bierzemy się do roboty. Ja tym razem żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Jeżeli Wam się podoba nasz kanał, pamiętajcie, żeby go zasubskrybować. W opisie macie linki, żeby nas wesprzeć, ale największym naszym wsparciem to jest to, jak oglądacie nas, jak komentujecie. No i nic, żegnam się z Wami bardzo serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia. Pa! I don't know if I can find my way out.
stuck in a prison of doubt.